Witajcie moi drodzy, kolejne spotkanie na targach. Zobaczcie, co się znajduje tutaj za naszymi plecami, jak wielki magazyn energii. Oczywiście wszystko w oparciu o Victron Energy. Wielu z Was uważa, że to jest niemożliwe, żeby budować na tych systemach, czy na tych rozwiązaniach duże systemy, dużych mocy, dużych pojemności. Jesteśmy tu od tego, żeby Wam pokazać, że jednak można, że się da. Marcinie, powiedz, co tu jest przygotowane? To jest magazyn energii, stosunkowo nieduży, bo tylko 100 kW mocy i pojemności tutaj mamy trochę ponad 200 kWh. Czyli mamy tak naprawdę, jak widać, 4 szafy, prawda? Tak, to są... Moduły, które tu zostały już, nie wiem, czy będzie widać, myślę, że jak otworzymy, to będzie to widać, tak? Mamy moduły Pylonteka oczywiście, tak? US 5000, czyli tak. W każdym mamy 4,56 kWh dostępnej energii. Dokładnie tak. Pylontech ma taką cechę, że możemy go skalować do 2 MWh, także jest taka możliwość. Potrzeby na razie takiej jeszcze nie ma, ale możliwości są. Nawet 2,6, tak wychodzi z wyliczeń. Nawet 2,6, także jest potencjał. Tak, jest potencjał. Victrony też ze sobą można łączyć w systemy tak zwane paralel, czyli równolegle. Możemy osiągać dosyć duże moce, ale ponadto takie systemy magazynowania energii możemy multiplikować i dzięki temu zwiększać ich moc. One nie są połączone z punktu widzenia elektrycznego, ale są połączone z punktu widzenia logicznego. Tak jest. A to w 100% w większości przypadków spełnia wymagania funkcjonalne klienta. Tak, bo jeżeli byśmy mieli do wyboru postawienie systemu powiedzmy 180 kVA, czyli 12 dużych jednostek quattro, spiętych razem, prawda, równolegle, to jest jeden system. A teraz przecież mało jest takich, myślę, miejsc, gdzie musimy mieć na jednym obwodzie wydzielonym taką moc. Tak, znaczy w tej chwili na tych targach wiele firm do nas przychodzi, bo mają, dzisiaj ceny energii dla firm są bardzo wysokie, więc przedsiębiorcy szukają tych oszczędności. Jeżeli jest jakiś przedsiębiorca, który jeszcze ma jakiś wolny kapitał i jest w stanie go zainwestować, a wiedząc, że to daje jednak stabilną cenę energii, plus pozwala zrobić fotowoltaikę, czasami większą fotowoltaikę niż jest moc umowna. To jest jak gdyby też ustalane w ramach warunków przyłączeniowych, jaką moc fotowoltaiki można mieć, a jaką można wypchnąć. To są jak gdyby dwie różne rzeczy. Ja wiem, że standardowy prosument jak ma przyłącze 10, to tylko 10, ale w przypadku firm to tak nie do końca wygląda. Da się tam pokombinować, da się załatwić uzgodnienia odpowiednie z energetyką. Także często robimy systemy, które mają 150 kWp, ale na przyłączu pojawia się tylko 50. I w ten sposób to jest duża oszczędność dla firmy, szczególnie, że dzisiaj ceny fotowoltaiki to są śmieszne. Oczywiście. Śmieszne, bardzo szybko się to zwraca. Taki magazyn energii dla firmy to jest tak, nie tylko oszczędność z autokonsumpcji, ale też zasilanie gwarantowane, więc jak są fabryki, które mają obrabiarki CNC, jakikolwiek inny sprzęt, serwery, który potrzebuje zasilania na bieżąco, no to takie zasilanie jest podtrzymane i... Cześć! Takie zasilanie jest podtrzymane i dzięki temu procesy produkcyjne nie ulegają zatrzymaniu, no i nie ma strat finansowych z tym związanych. Kolejna rzecz, peak shaving. Jeżeli przyłącze mamy powiedzmy 50 czy 100 kW, ale pojawia nam się czasami w krótkich okresach czasu obciążenie nie 50 tylko 60, nie 100 tylko 120, no to wtedy my płacimy, przedsiębiorca, który ma taką sytuację, płaci za przekroczenie mocy umownej. I to są bardzo wysokie stawki, często jest to 10-krotność stawki podstawowej. To są bardzo duże koszty i taki magazyn funkcjonalnością peak shaving to w 100% ogarnia. Pojawia się zużycie ponad to, które jest dozwolone na przyłączu, uwalnia z siebie energię i dzięki temu obniżamy ten koszt. Tak. I co najważniejsze, ponieważ to jest zasilanie ciągłe, jako awaryjne, prawda? Tak. Czy też jako off-gridowe, ale w przypadku hybrydy, tak? No to nie mamy tego takiego aspektu, gdzie w momencie ewentualnie awarii sieci następuje przerwa w zasilaniu. Tak, właśnie nie ma, bo często firmy mówią, a ja mam agregat. No jest agregat, ale on najpierw musi SZR zadziałać, później agregat się uruchomić, rozgrzać, dopiero wtedy się łączy do sieci firmowej, więc to zajmuje, no może nie minuty, ale na pewno sekundy, kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund. W związku z czym procesy produkcyjne i tak zostaną zatrzymane. Serwery, oczywiście może jest jakiś UPS, może nie ma, ale na obrabiarkach CNC na pewno nie ma UPS-a. Potrafią się różnego rodzaju procesy produkcyjne zatrzymać, co wiąże się z kosztami, stratami materiału, stratami czasami narzędzia obrabiającego.
Także tutaj mamy zasilanie bezprzerwowe i oczywiście, jeżeli nie ma słońca, jeżeli nie ma już energii w akumulatorach, bo zostały rozładowane, wtedy system automatycznie uruchamia agregat i zapewniamy zasilanie z agregatu, ładujemy akumulatory z agregatu. Jak system zostanie naładowany, agregat wyłączamy i system dalej pracuje na zasilaniu bateryjnym, zapewniając zasilanie właśnie firmie. Jak się pojawi słońce, to działamy też ze słońca. Działamy to całkowicie wyspowo, off-gridowo. Jesteśmy bezpieczni, dlatego też na tych targach, to muszę powiedzieć, wiele osób się u nas pojawia z Ukrainy, firm na Ukrainie, gdzie te problemy z zasilaniem są w tej chwili dosyć duże i realnie wpływa to na ich koszty produkcji dóbr. Tak, czyli tak, kwestie bateryjne mamy tak bardzo pobieżnie omówione, bo to można by godzinami o tym mówić. Natomiast może pokażmy widzom, jak wygląda środek tego kontenera, bo to jest w ogóle kontener 10-20 stopowy, To jest ten mniejszy 20-stopowy. 20-stopowy, prawda? Więc może przejdźmy do środka i zobaczymy sobie, jak mamy zrobioną infrastrukturę falowników wiktorowskich, jak to wygląda, żeby sobie każdy mógł wyobrazić, ile zajmuje to miejsca, jak to jest po prostu złączone razem, że to może po prostu działać. Zapraszam. Lecimy do środka. No i co? Jesteśmy w środku, w kontenerze. Lekkie echo, jeżeli się pojawi, to wybaczcie, bo niestety no, tak to wygląda. Metal robi swoje. Tak jest, tak jest. Natomiast Marcinie, co tutaj widzimy? Z przodu, za plecami. Tak, tak. Tutaj mamy 9 inwerterów Quattro 15 000 VA. One są połączone ze sobą w system trójfazowy i do współpracy równoległej. Dzięki temu osiągamy tą moc, o której chodzi, czyli ponad 100 kW mocy. System jest połączony, każdy inwerter ma swoje zabezpieczenia oczywiście nadprądowe. Dodatkowo mamy rozdzielnicę elektryczną, tutaj nie pokazujemy na targach wnętrza, to jest trochę nasza tajemnica. Know-how, tak. Natomiast pokazujemy najnowszy w wersji beta dashboard Victrona. Można sobie podejrzeć, jest też praca ładowarki samochodowej, także też można podejrzeć, jaką moc w tej chwili ładowarka samochodowa pobiera. I tak to wygląda. To jest kontener, który został przygotowany na targi. Bardzo wielu inwestorów taki system robi u siebie w firmie, gdzieś w pomieszczeniu. Jest wolne pomieszczenie, jest wolna przestrzeń na magazynie. Wtedy taki system możemy tam zaimplementować. To nie musi być wcale taki kontener. Ten kontener też, tak prawdę powiedziawszy, jest przygotowany tylko na targi, bo on powinien być jeszcze wyposażony w zestaw grzania i chłodzenia i standardowo takie rzeczy też się po prostu wykonuje. Natomiast tutaj z racji tego, że ten kontener jest non-stop transportowany w tą i z powrotem, no to tego nie montowaliśmy, żeby te jednostki zewnętrzne nam nie utrudniały po prostu. Poruszyłeś bardzo ważny aspekt odnośnie właśnie grzania, chłodzenia, prawda? Bo mamy, jak mówisz, 9 Quattro 15, czyli tu można powiedzieć, że przy takiej pracy ciągłej i przy obciążeniu, to te jednostki będą nam generowały praktycznie cały czas około kilowata ciepła. Tak mniej więcej wychodzi z przeliczeń. Więc tak. To jest dużo na taką powiedzmy kubaturę, jak mamy w kontenerze. No to jak mniej więcej, jaka klimatyzacja powinna być zainstalowana, żeby ochłodziła, żeby było bezpiecznie dla systemu? To znaczy bo to też nie zależy tylko od inwerterów, ale generalnie obliczamy straty cieplne systemu i do strat cieplnych systemu dobieramy moc systemu chłodzenia. Tak. Z grzaniem jest mniejszy problem, no bo one same grzeją. Tak. Oczywiście, jeżeli jest system grzania, też musi być, no bo jeżeli firma ma bardzo niskie zużycie, bo jest weekend, bo są święta i tak dalej, no to w tym okresie ten kontener warto wygrzać, żeby trzymał tą temperaturę optymalną. Natomiast rzeczywiście warto się skupić na temacie chłodzenia, robić system, który jest redundantny i który też powiadamia obsługę systemu o ewentualnej awarii systemu chłodzenia. Victron też ma pomiar temperatury każdego z elementów, każdy akumulator ma pomiar temperatury, także to jest dosyć precyzyjnie monitorowane i jeżeli coś by się działo z temperaturą, no to my o tym wiemy. Oczywiście. No cóż, widzimy, że temat postępuje, magazyny się robi coraz większe, coraz więcej jednostek się montuje. Niedługo też będzie materiał z realizacji większej inwestycji, to też zobaczycie akurat u mnie na kanale. Także jak Marcin będzie chciał, to się pewnie dołączy do tematu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także cóż, więcej może nie przedłużamy, chyba że Marcin nie chcesz jeszcze coś dodać takiego ciekawego dla informacji. Nie, to chyba wszystko. Dużo informacji jest u Ciebie na kanale, u nas na kanale Enerv też jest wiele informacji. Jeżeli chcecie się zapoznać, to serdecznie zapraszam na nasz kanał Enerv.
na YouTubie. Tak wygląda logo, także Dokładnie. Zapraszam serdecznie do chłopaków, bo naprawdę masę wiedzy przekazują i warto się zapoznać, bo to nie jest wiedza powszechnie dostępna, a po prostu Tak. jak chcecie tego typu systemy, to oczywiście wiecie, gdzie się zgłaszać, tak? O, tak. tak, no także, tak. także można i działamy, róbmy wspólne dobro, bo energia tanieć nie będzie, a system i jakby ilość awarii będzie rosła, a to jest jedyne rozwiązanie, które umożliwia nam w pełni zabezpieczenie się przed właśnie tymi awariami i problemami związanymi z siecią. Tak, no też zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek cen energii w tych taryfach dynamicznych. Mam nadzieję, że dowiemy się najpierw się dowiemy, jak to będzie wyglądało, a dopiero później dostaniemy rachunek za to. W każdym razie też obserwując, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w UK, co się dzieje w krajach skandynawskich, w Europie, te systemy są bardzo różne. Spread cenowy jest bardzo różny, także no, trzeba popatrzeć, trzeba poczekać i to też może być bardzo duży motor dla tego rynku, bo po prostu te ceny energii zostaną urealnione. Dokładnie tak. No. Dobrze, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to oczywiście pamiętajcie, łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. Lecimy dalej, nie stoimy w miejscu, byle było tego więcej, było bardziej wydajne i bardziej bezpieczne. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Cześć.